Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Nieplastikowe rozmowy z Anitą Niedźwiecką. To przestrzeń, w której zatrzymujemy się na chwilę, aby spojrzeć na siebie, swoje wybory i codzienność z innej perspektywy. Dzisiejszy epizod nosi tytuł Życie na smyczy kajdany XXI wieku i będziemy rozmawiać dziś o niewolnictwie życia w dzisiejszych czasach, o niewidzialnych więzach codzienności i o tym, co zamiast dawać wolność, często trzyma nas na krótkiej smyczy oraz o sprawach, które mogą dotyczyć ciebie, twojego sąsiada czy znajomych albo kogoś tobie bliskiego. Ten odcinek przygotowałam z myślą nie tylko o dorosłych, ale także o młodzieży, która bardzo często wyznaje wiarę w łatwy pieniądz i w to, co widzi w internecie, zamiast prawdziwych wartości, które pomału odchodzą w zapomnienie. Warto wsłuchać się w treść tego podcastu, bo pomoże Wam dostrzec, co naprawdę liczy się w życiu i jak lepiej rozumieć siebie oraz innych. Dzisiejszy epizod to również spotkanie z pytaniami, które mogą nieco uwierać, ale jednocześnie pomagają dostrzec, gdzie w dzisiejszych czasach naprawdę kończy się, a gdzie zaczyna nasza wolność. Być może poruszane dziś tematy pomogą Wam wprowadzić bardzo ważne zmiany w Waszym życiu, a co za tym idzie, zmienić pewne nawyki, które będą miały wpływ na Waszą przyszłość lub na poprawę stosunków z bliskimi Wam osobami oraz Wasze zdrowie i zdecydowanie pewność siebie. Warto dziś zastanowić się, czy żyjesz naprawdę, czy żyjesz w niewoli. Czy tylko pracujesz, gonisz za pieniędzmi i toniesz w nieustannym szumie bodźców? Dzisiejszy świat każe nam być wiecznie młodymi, doskonałymi, na czasie, a przecież w pogoni łatwo zatracić siebie. Pieniądze kupują wiele, ale nigdy nie dadzą tego, co najważniejsze, czyli zdrowia, miłości, przyjaźni i honoru. A teraz zapraszam Cię do odsłuchania podcastu o niewolnictwie życia, o niewoli pracy, pieniędzy i iluzji, w której wszyscy tak łatwo się gubimy. Jeśli uznasz, że ten podcast ma wartość, prześlij go znajomym lub rodzinie. Zostaw też swoją opinię albo like, żebym wiedziała, że właśnie takie tematy są dla Ciebie ważne i interesujące. Zaczynajmy. Moi drodzy, wprowadzę Was w temat i podam teraz kilka przykładów, które łączy jeden wspólny mianownik, a jest to utrata sprawczości, czyli moment, w którym to nie Ty kierujesz własnym życiem, ale życie kieruje Tobą i tworzy kajdany, które dostrzegamy często dopiero, kiedy pewne sytuacje odbijają się na przykład już na naszym zdrowiu, tak? Bywają też sytuacje, w których ludzie nie potrafią dostrzec niewidzialnych kajdan i że ich życie staje się koszmarem. Dlatego tak ważne jest, by uświadamiać społeczeństwo i mówić o tym głośno, czym jest współczesne niewolnictwo życia i jak przeciwstawiać się niemu i walczyć o zmiany na lepsze. Sam oceń, czy identyfikujesz się z którymś z tych tematów, które dzisiaj poruszę. Zacznijmy od najbardziej popularnej takiej niewidzialnej smyczy i moi drodzy, jest to niewolnictwo pracy. I uważam, że ten temat jest znany każdemu z nas. Przecież widzimy to na co dzień. Niewolnictwo pracy to jedna z najtrudniejszych form niewoli życia, bo dotyczy czegoś, co zabiera nam ogromną część czasu i energii, prawda? W pracy spędzamy bardzo dużo czasu. Większość społeczeństwa pracuje te 8 godzin dziennie, ale przecież są tacy, którzy pracują 15 godzin. Są to kierowcy na przykład, budowlańcy czasami, tak?
a już osoby, które prowadzą własne biznesy i są bardzo zaangażowane, no to też na pewno w granicach 15 godzin, ale tam już jest skrajność, są chwile, w których już jest ten pracoholizm również, tak? Więc czy chcesz, czy nie chcesz, po prostu idziesz, bo jesteś uwiązany, to już tobą rządzi. Przykłady niewolnictwa, tego niewolnictwa pracy, teraz je podam, a wy zastanówcie się, czy czujecie to, co mówię. Czyli kiedy pracujesz tylko po to, by przetrwać, a nie z poczucia sensu czy rozwoju. Idziesz do pracy, bo musisz, bo wiesz, że jak nie pójdziesz, to nie starczy ci na chleb czy na opłaty i ty po prostu nie masz wyjścia. To jest taka niewola. Ty robisz coś, bo musisz, a w życiu przecież byłoby fajnie, gdyby każdy z nas mógł robić to, co chce i to, co lubi. Prawda? Bo tego typu sytuacje zdecydowanie wpływają na naszą psychikę, czyli kiedy ty idziesz do pracy, spędzasz w niej większość czasu swojego dnia, ale idziesz tylko po to, żeby przetrwać. Ty nie idziesz z poczucia sensu czy rozwoju. Jesteś po prostu w klatce. Robisz to, bo nie masz innego wyjścia. To wszystko odbija się w ten sposób na naszej psychice, że nie czujemy się z tym dobrze, nie czujemy się spełnieni. Przecież ja znam osobiście przypadki osób, które chodzą do pracy, którą kiedyś lubiły, a dzisiaj jej nie znoszą. Właśnie przez to, jak zaczęły się w niej czuć. Bo na przykład nie były doceniane przez szefa, tak? Gdy całe twoje życie kręci się wokół pracy i obowiązków, a nie wokół tego, co daje ci radość. No moi drodzy, to chyba większość społeczeństwa jest w tej chwili w takiej sytuacji. Naprawdę, wszystko kręci się wokół pracy i obowiązków. Praca, dom. Jak często my słyszymy to? Pytamy się znajomych, cześć, co u ciebie słychać? A co u mnie może być słychać? Praca, dom. Prawda? Przecież znamy to wszyscy. To jest bardzo częsty przykład, kiedy całe życie kręci się wokół pracy i obowiązków. Praca, dzieci, sprzątanie, pranie, gotowanie. Tutaj kobiety tak mają, panowie idą do pracy, żeby zarobić na to, żeby utrzymać też tą rodzinę, żeby było dla dzieci na zeszyty, do szkoły, ciuchy. I wszystko kręci się wokół tego, a nie wokół tego, co daje ci radość. Niewolnictwo pracy, moi drodzy, jest również wtedy, kiedy boisz się zmienić pracę, mimo że cię niszczy. I teraz, czy codziennie idziesz do pracy, która wysysa z ciebie energię, na przykład, tylko dlatego, że boisz się stracić stabilność lub boisz się zmian? Czy codziennie idziesz do pracy, która wysysa z ciebie energię? Zastanówcie się, czy się odnajdujecie tutaj w tym pytaniu. Ja wam powiem, u mnie w pracy spotykam sytuację, kiedy dzwoni do mnie klient bardzo często. Słyszę to od panów, którzy pracują na budowie. Ciężko pracują. Pracują na to, żeby w domu było co jeść. I obiecuje się im złote góry, idą do pracy, dostają wypłaty, a później przychodzą do mnie na rozliczenie i okazuje się, że dogadali się tak z szefem, że będzie odprowadzał podatki w pracy, a na końcu okazuje się, że on tego nie robił i teraz trzeba zapłacić podatki jeszcze, tak? I wypłata, która wydawała się, że jest okej, nagle zmniejszyła się o dosyć dużą kwotę, ponieważ są podatki do zapłacenia, szef coś obiecał, a teraz się wykręcił. I to słuchajcie, to jest jeszcze dobrze, jak jest tylko podatek do zapłacenia, bo czasami są sytuacje, kiedy chłopaki pracują, a później wypłat nie dostają. I też są takie sytuacje.
I to jest takie niewolnictwo pracy. Pracujesz albo czekasz na tą wypłatę. Słuchajcie, my mamy 2025 rok, ale uwierzcie mi, że są takie sytuacje cały czas w UK, że idziesz do pracy i wypłaty ci nie płacą. Jakieś depozyty sobie biorą. Tego się nie da opisać słowami. I tutaj w tego typu sytuacjach ja zawsze mówię do moich klientów, po co pan tam siedzi? Ale gdzie mam iść? I boją się, prawda? Słuchajcie, nie ma co się bać. Jeżeli widzisz, że się źle czujesz w danym miejscu, ktoś cię nie szanuje, ty się zmuszasz, mimo ciężkiej sytuacji w życiu, musicie mieć na uwadze, że należy wtedy robić ten krok i odchodzić z takich miejsc pracy, dlatego że pozostanie w tak toksycznym miejscu, które źle wpływa na waszą psychikę, a jeżeli źle wpływa na waszą psychikę i wy zaczynacie się źle czuć, to zaczynacie chorować i zmieniacie się również, wasze zachowanie się zmienia, a co za tym idzie, wasze zachowanie później jest też odbierane inaczej przez bliskie wam osoby, tak? W domu są kłótnie, awantury, pieniędzy dalej brakuje. Ja zawsze będę namawiała, słuchajcie, ludzi, że nawet jeśli jest źle, ale masz strasznie przykrą sytuację w pracy, zrób ten krok, odważ się i zmień coś. Dopóki czegoś sam nie zmienisz, to nic się w twoim życiu nie zmieni. I teraz jak wyrwać się właśnie z tego niewolnictwa pracy, moi drodzy? To musicie przede wszystkim nazwać prawdę po imieniu, czyli przyznać się przed sobą, tak? Powiedzieć sobie głośno, nie jestem szczęśliwy w tej pracy. To nie jest życie, którego ja chcę. Jeżeli jesteś w stanie określić prawdziwie swoją sytuację, czyli nie wmawiasz sobie, dobra, jeszcze miesiąc, jeszcze 2, jeszcze chwilę zostanę, zobaczę, może się coś zmieni. Samo się nie zmieni. To znaczy zmieni się, może się jeszcze pogorszyć. Musicie o tym pamiętać, tak? Więc nazwijcie prawdę po imieniu. Przyznajcie się, jeżeli nie jesteś szczęśliwy w pracy, w której teraz jesteś, to nie jest życie, którego ty chcesz. To nie ma po prostu sensu dalej tego ciągnąć, bo to się w którymś momencie skończy po prostu chorobą. I ja powtarzam, ja rozumiem sytuację i wiem, że ludzie nie mają pieniędzy i są ciężkie sytuacje w życiu, ale to nie znaczy, że ty nie masz wyjścia. Ja wiem, o czym mówię, słuchajcie, bo byłam w takiej sytuacji. Ja byłam w pracy, której nie lubiłam. Tylko że ja się buntuję często. Ja coś znoszę, jak już mi ciśnienie skoczy, to wtedy ja podejmuję szybką decyzję i słuchajcie, te szybkie decyzje, te spontaniczne, wychodzą mi w życiu zawsze najlepiej. Czyli, bo i tak uważam, że społeczeństwo też tak ma, że znosi coś do pewnego momentu, tak? Tylko tutaj chodzi o to, żeby podjąć ten krok na zmianę jeszcze w momencie, kiedy ty masz siłę. Bo czasami jest tak, że przedłużamy pewne rzeczy w naszym życiu, a później już nie mamy siły czegoś zmienić, tak? Więc trzeba tutaj nad tym się właśnie skupić, żeby zmieniać coś jeszcze w chwili, kiedy mamy siłę. Twoja wartość nie zależy od stanowiska, pensji czy twojego tytułu w pracy. Czyli słuchajcie, nie określajcie swojej własnej wartości z uwagi na to, jakie stanowisko zajmujecie. Tak? Czyli jestem superwajzorem, bo ja mam tutaj fajny tytuł i nieważne, że zwalili na ciebie odpowiedzialności, słuchajcie, za 4 inne osoby, wypłata jest ta sama, ale ja jestem superwajzorem, to zostanę, bo to będzie fajnie wyglądało na CV-ce później, jak będę szedł dalej pracy, może gdzieś szukać, a może zostanę i się coś zmieni, tak? Praca, słuchajcie, moi drodzy, to jest tylko narzędzie, a nie całe życie. Pamiętajcie o tym. Praca to nie jest całe życie. Ludzie pracują po to, żeby zarobić te pieniądze, ale w życiu trzeba żyć. Pamiętajcie o tym. Życie jest po to, żeby żyć, a nie żeby ciągle pracować i, brzydko powiem teraz, zajeżdżać się. To jest naprawdę z całym szacunkiem do każdego, kto słucha tego podcastu. Bo mówię, tutaj raczej ja przytaczam te przykłady i to dotyczy naprawdę sytuacji, w których my jesteśmy więźniami własnej pracy. I musicie uświadomić sobie pewną rzecz.
że nie ma sensu tracić każdej cennej chwili swojego życia na pracę, w której jesteście nieszczęśliwi, która doprowadza was do depresji, która po prostu daje wam jakieś stanowisko i to tyle trzymacie się tego, bo jestem dyrektorem, bo jestem superwajzorem, tak? A wracam do domu i nie mam siły żyć. Zadaj sobie pytanie, po co ja tu jestem? Po co jesteś w tej pracy? Czy ta praca wspiera twoje marzenia? Czy cię po prostu od nich oddala? Jeśli, słuchajcie, odpowiedź na to pytanie zaboli cię w jakimś stopniu, to znak, że trzeba coś zmienić, koniec, kropka. Znajdź sobie alternatywną przestrzeń, znajdź alternatywę, tak? Nowa ścieżka, słuchajcie, nie musi powstawać z dnia na dzień, żeby to było jasne. Ważne, żeby w ogóle ją zacząć. Zrób ten pierwszy krok, nawet najmniejszy, albo szukaj nowej pracy, czy po prostu zmień coś. Rozmowa z szefem może pomóc. Powiedz mu wprost, jestem nieszczęśliwy, tu coś mi nie pasuje, tak? Ja jestem w ogóle zwolennikiem mówienia szczerze tego, co jest w naszej głowie, bo tak naprawdę dopóki ty nie podejmiesz jakiejś rozmowy, powiedzmy w pracy, w której jesteś nieszczęśliwy, to ty nie będziesz wiedział, jak ten szef zareaguje, czy ten twój menadżer, tak? Poznałam kiedyś osobę, u której chciałam pracować i negocjowałam bardzo z nią stawkę. I było tak, że dogadaliśmy pewną kwestię i jak ta osoba się zgodziła, to ja podniosłam po prostu, powiedziałam, nie wiesz co, ja chcę więcej. I miałam taką obawę, że kurczę, nie powinnam tego robić, no bo przecież to jest interview, ale wyobraźcie sobie, że tej osobie spodobało się to. I dostałam większą stawkę tylko dlatego, że miałam odwagę powiedzieć o tym, że wiesz co, nie, jednak chcę więcej. I padło pytanie, a dlaczego chcesz więcej? Przecież przed chwilą zgodziłem się na to, co ustaliliśmy. A ja mówię do tej osoby, która miała mi dać wtedy pracę, że powiedziałam, że chcę więcej właśnie dlatego, że zgodziłeś się na tą kwotę, którą ja pierwotnie wymyśliłam, że chcę mieć. A skoro tak chętnie się na to zgodziłeś, to ja znam jakby swoje talenty też i wiem, co mogę wnieść w tą firmę, dlatego uważam, że popełniłam błąd, powiedziałam za mało, chcę więcej. I słuchajcie, to jest taki przykład, kiedy trzeba być czasami odważnym w życiu. Czy ty chcesz dogadać pewne sytuacje z szefem właśnie? Czy chcesz się sprawdzić, co możesz jeszcze dostać ekstra, żeby poczuć się lepiej w tej pracy? Próbujcie, nie bójcie się tego. Czasami sytuacje mogą was bardzo zaskoczyć, moi drodzy. Pozytywnie. Ja uważam, że w ogóle każda próba wyjścia z jakiejś takiej dręczącej nas sytuacji, czy w cudzysłowie walka o lepszą przyszłość, o lepsze warunki pracy, są zawsze opłacalne, tak? Zwłaszcza tutaj, kiedy rozpoczynacie swoją podróż w nowej pracy, to jest moment, kiedy ustala się warunki. Nie obniżajcie nigdy swoich tych takich jakichś wymarzonych dochodów, które byście chcieli osiągnąć, tak? Nie próbujcie od początku być więźniami własnej pracy. Także słuchajcie, szukajcie alternatywy. Alternatywę można znaleźć w ten sposób, że przychodzisz z pracy, której nienawidzisz i po prostu pół godziny, 2 razy w tygodniu poświęcasz na szukanie nowej pracy. Czy interesujesz się tematem, który chciałbyś wdrożyć w życie, tak? Uwierzcie mi, że w momencie, kiedy robicie małe kroki, a robicie to często i regularnie, to wasz umysł przyswoi tą wiedzę i zacznie już programować się na zmianę. Więc jeśli nie czujesz się na siłach teraz, nie rób tego od razu. Nie czuj tej presji, ale zaplanuj to i rób to małymi kroczkami. Krok po kroku, bo każdy krok, moi drodzy, to jest małe pęknięcie w tych niewidocznych kajdanach. Staraj się zawsze osiągnąć wolność zawodową. Wolność zawodowa rodzi się z tego, że masz wybór, a bez wizji wolności, moi drodzy, zawsze będziecie wracać do łańcuchów. Zawsze. Musicie sobie wyobrazić tą wolność właśnie zawodową. Jak ona wyglądałaby, jakbyście się czuli. I otaczajcie się, słuchajcie, ludźmi, którzy już to zrobili. Historie innych dodają odwagi. Jeśli oni mogli, ty też możesz. Po prostu.
Sugerujcie się tym, że ten miał odwagę, temu się udało. Dlaczego mi miałoby się nie udać? Szukajcie pozytywów, czyli zamiast nie zrobię tego, a co jeśli ja sobie właśnie nie poprawię, tylko sobie zaszkodzę? Nie idźcie w tą stronę, nie idźcie w stronę tych lęków, tak? Tylko porównujcie się z tymi, którym wyszło. Jemu się udało, więc mi też się uda. Uwierz w to i znajdź w sobie siłę. Daj sobie szansę i pamiętaj, nie musisz rzucać czy zmieniać wszystkiego od razu. Wyzwolenie z niewolnictwa pracy to jest proces, moi drodzy, a nie rewolucja z dnia na dzień. Ważne, żeby przestać być biernym i zacząć odzyskiwać kontrolę. To przede wszystkim odzyskanie poczucia sprawczości i nie chodzi od razu o rzucenie etatu. Chodzi o zmianę myślenia, o to, by praca była twoim wyborem, a nie twoimi kajdanami. Przejdziemy sobie teraz do drugiej części tego niewolnictwa kolejnego i jest to, słuchajcie, niewolnictwo pieniędzy. Super temat, pieniądze, czyli coś, co w dzisiejszych czasach każdy chce posiadać za wszelką cenę. Ja mam takie wrażenie, że naprawdę my żyjemy w tak zepsutych czasach, że tylko liczy się kasa, łatwa przede wszystkim. Jak zrobić łatwo pieniądze? W ogóle najlepiej, żeby z domu nie wychodzić, gdzieś tam sobie kliknąć i być bogatym, jak wszyscy chcą być bogaci. Po najmniejszej, że tak powiem, linii oporu. Nie starać się, nie uczyć. Słuchajcie, przecież teraz się nagminnie powtarza młodym ludziom, po co ty idziesz na studia? Ty nie musisz się uczyć. Ty nie musisz się uczyć teraz, żeby coś w życiu osiągnąć. I owszem, jest to poniekąd prawda. Ale czy to ma sens? Czyli nic już nie rób. Nie pracuj tym mózgiem, nie szkol się, nie rób nic. Po prostu szukaj łatwej kasy. Kiedyś, słuchajcie, ludzie chodzili do pracy i ciężko pracowali, żeby w życiu coś zdobyć. I powiedzcie mi, czy ta ciężka praca nie uczy pewnych rzeczy? Przecież jeżeli ty ciężko miałeś na coś zapracować, ty wiedziałeś, ile trzeba w życiu przejść, żeby do czegoś dojść. I dzięki temu nabierałeś też szacunku do pracy, do tego, co robisz, do ludzi, którzy ci pomagają dojść do tego punktu, w którym chcesz się znaleźć. A teraz nie. Teraz się mówi na odwrót. Po co idziesz na te studia? Daj sobie spokój, nie? Przecież teraz nie musisz mieć szkoły. Aby łatwo było. Po co się narobić? Nikt nie chce się narobić, każdy chce wszystko prosto na wyciągnięcie dłoni. No i okej, i ja to rozumiem. Ale w tych czasach, w których my żyjemy teraz, to jest na maksa przesadzona sprawa. Niewolnictwo pieniędzy. Temat, słuchajcie, dla tych, którzy rezygnują ze wszystkiego, co ludzkie, na poczet pieniądza. Mimo że nie żyją w biedzie, lub dla tych, którzy chcą się z biedy wyrwać i są tak zaślepieni pieniędzmi, że wchodzą w ten temat bardzo głęboko, tak? Czyli pomijając fakt, że nie rób nic, bo łatwo, idź na łatwiznę, żeby szybko mieć te pieniądze, to jeszcze to dotyczy właśnie tego drugiego schematu, kiedy ludzie, którzy nie potrzebują tych pieniędzy tak naprawdę, tak? Dalej za nimi biegną. Osoby, które z kolei żyją w biedzie, też chcą ich tak bardzo, że czasami są strasznie zaślepieni, tak? No skąd się bierze, słuchajcie, tak dużo przykładów młodych osób, które dealują narkotykami? No skąd to się bierze? Z chęci posiadania łatwych pieniędzy. Szybko i łatwo. I nieważne, że są to brudne pieniądze, ale mam kasę i to się liczy. Także słuchajcie, to jest bardzo dobry temat dla młodych ludzi, dla tych, którzy zamiast wyznawać wiarę w honor, w ambicje, czy też w Boga, wyznają wiarę w pieniądze. Tak? W pieniądze po prostu. Każdy, tak jak mówię, chce szybkie, łatwe pieniądze. Ciągle się goni za zarobkiem. Kosztem zdrowia, kosztem relacji, rodziny. To jest, słuchajcie, uzależnienie poczucia własnej wartości od stanu konta.
ty masz na koncie, to ty jesteś panem, nie? Teraz nie liczą się w tych czasach wartości właśnie takie, które wymieniłam, że jesteś honorowy, że jesteś ambitny. Teraz jak masz kasę, to jesteś Bogiem życia. I słuchajcie, pokazuje się to w internecie, wpaja się to młodym ludziom. Co niektórzy starsi też już popłynęli, że tak powiem, z falą, po czym tego typu rzeczy pokazują do naśladowania w swoich rodzinach. Wychowuje się przecież dzieci, są rozpieszczone, nie? Czemu te dzieci są takie rozpieszczone? Bo im się pokazuje, że możesz mieć wszystko i możesz być kim tylko chcesz, jak masz pieniądze, nikt ci nie podskoczy, tak? I nie wmawia się już, że słuchaj, weź jedziesz autobusem, to wstań, niech ta starsza osoba usiądzie teraz, bo trzeba mieć szacunek do starszych. Teraz o takich rzeczach się zapomina. Teraz się uczy, że słuchaj, nikt ci nie podskoczy, masz pieniądze, my mamy kasę, tak? Dlatego słuchajcie, jest takie pytanie, czy ty gonisz za pieniędzmi tak mocno, że nie masz czasu ani siły, by naprawdę żyć na przykład, tak? Czy tak gonisz za tymi pieniędzmi? Czy wy wiecie, że niewolnictwo pieniędzy to jest jedno z najbardziej podstępnych odmian niewolnictwa? Bo często myślimy, że pieniądze są celem, a nie narzędziem. Moi drodzy, zapamiętajcie sobie jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy rządzicie pieniędzmi, one dają wam wolność, prawda? Natomiast pamiętajcie o tym, że kiedy pieniądze rządzą wami, zabierają wam po prostu wasze życie. I teraz jak uwolnić się z takiego niewolnictwa pieniędzy, z takich właśnie niewidzialnych kajdan? Wiecie co? Tutaj należy zmienić przede wszystkim perspektywę. Perspektywę w ogóle myślenia i podejścia do tematu pieniędzy. Musicie zrozumieć pewną rzecz. Nie pracujecie po to, by gromadzić, ale po to, by tworzyć i żyć pełniej. Zdefiniujcie, ile naprawdę potrzebujecie pieniędzy. Większość ludzi goni za, takie w cudzysłowiu, więcej, nie wiedząc nawet, ile im wystarczy. Nie bądź chciwy. Myśl logicznie. Przestań porównywać się do innych. Wyścig szczurów nigdy się nie kończy, słuchajcie. Nigdy. Jak się będziecie porównywać całe życie z kimś, że ten ma to, ja też muszę mieć. To są takie śmieszne przykłady, bo ja często słyszę to od znajomych, że kupiliśmy sobie taki samochód i ci nagle wyskoczyli z czymś podobnym albo takim samym, tak? Po co to ludzie robią, słuchajcie? Pokazówki. W ogóle czasami jest tak, że ludzie nie mają pieniędzy i tak robią te pokazówki. Czyli znacie to, nie? Zastaw się, nie daj się. O, tak się mówi, nie? Zastaw się, nie daj się. Pokaż im, że masz. Nieważne, że nie masz, ale niech widzą, jak jesteś ubrany, jak się wozisz, że jesteś bogaty. Słuchajcie, ludziom się wydaje, że nakupują sobie różnych rzeczy, pokażą się z innej strony i kupią sobie szczęście. Przecież to tak nie działa. Nie kupisz szczęścia. Nigdy. Możesz sobie kupić fałszywych przyjaciół, bo masz pieniądze, jakieś tam opinie, dobra, lajki, co chcesz, ale nie kupisz sobie prawdziwego szczęścia. I słuchajcie, nie kupuj szczęścia, ty je twórz. Twórz swoje własne szczęście na podstawie, uwaga teraz, dobrych relacji, wzajemnego wsparcia i zrozumienia. To się w życiu liczy. Dobre relacje z ludźmi, wzajemne wsparcie i zrozumienie. Nie plastikowe maski, słuchajcie. Nie udawane sytuacje i kupione szczęście. To jest dobre na krótką metę. A prawda i tak kiedyś wyjdzie na jaw. Po co udawać? Rzeczy materialne dają przecież tylko chwilową radość, prawda?
a prawdziwe spełnienie daje rozwój, relacje i wolność wewnętrzna. Bądź wdzięczny za to, co masz. Zrozum, że wolność nie kosztuje fortuny. Tu nie chodzi o żadne pieniądze. Masz co jeść, jesteś zdrowy, masz ciepły dom i kochającą żonę, męża czy dzieci. Wróć do nich po pracy. Nie bierz nadgodzin, jeśli nie potrzebujesz. Nie biegnij za tym pieniądzem. Strach, słuchajcie, przed brakiem często jest silniejszy niż realny brak. Ludzie się boją, że im zabraknie. Dużo, chcą mieć dużo. Dlatego tutaj naprawdę trzeba usiąść, zastanowić się i przeanalizować, czy przypadkiem ja nie jestem w kajdanach tego typu, tak? Czy ja nie mam tej niewidzialnej smyczy? Czy ja nie biegnę za tymi pieniędzmi? Albo wykorzystuję pieniądze po to, żeby się pokazać z innej strony. Tutaj słuchajcie, jeśli chodzi o te pieniądze, to tak jeszcze uderzę w ten temat, kiedy ludzie się zastawiają na pokazówki i jeszcze jaką głupotę gorszą robią? Popadają w długi. To jest w ogóle fenomen. Takim osobom można naprawdę wręczać medale. Słuchajcie, długi i kredyty. Jakie to są łańcuchy, które trzymają ludzi w miejscu, na smyczy. Zastanówcie się 4 razy, czy wy potrzebujecie pożyczek, czy to ma sens, czy to, na co pożyczacie te pieniądze, na co zaciągacie swoje karty kredytowe, czy to faktycznie jest priorytet. Bo zapamiętaj jedną rzecz, jak już zaciągniesz te pieniądze, a nie daj Boże, jeszcze żyjesz w niewolnictwie pracy, który przed chwilą to omawialiśmy, to ty już będziesz miał 4 smycze zaraz na szyi i ty się z tego nigdy nie wyplączesz. W pewnym momencie tak się zaplączesz w tę sytuację, że nie będziesz widział nadziei, sensu życia i tego typu właśnie myśli będą przychodziły ci do głowy. To wszystko również może skończyć się depresją. A depresja, słuchajcie, to jest w dzisiejszych czasach taka norma. Ja uważam, że ludzie jedzą antydepresanty jak tiktaki. Po prostu. Niedługo będzie się je sprzedawało jak gumy Orbit do rzucia. I skąd się biorą te depresje społeczne? No skąd to się bierze? Właśnie z tych takich niewidzialnych więzów. Z tego, że ludzie podążają za tłumem jak barany. Ja bardzo przepraszam za to określenie. Ja nie chcę nikogo tu urazić, ale taka jest prawda. Ktoś coś zarzuci w internecie, ktoś to złapie, to jest święte. Wszyscy lecą w jedną stronę. Nikt się nawet nie zastanowi, czy to ma sens. On ma to, ja też chcę to mieć. Przecież zobaczcie w ogóle na sytuację dzieci do szkoły, które idą. Macie dzieci, to wiecie, osoby, które tego słuchają. Teraz w szkołach musisz być super ubrany. Teraz szkoła to nie jest szkoła, to jest wybieg mody, tak? I co słyszycie od dzieci? Oni to mają, on to ma, a ja nie mam, a dlaczego ja nie mogę? Przecież każdy to ma u mnie w szkole na przykład, tak? I to jest mantra po prostu powtarzana. Jeden do drugiego to powtarza, że ty to, tamten to ma. To ty tego nie masz? I wtedy jak tego nie masz, to ty jesteś gorszy, prawda? I w takim społeczeństwie my dzisiaj żyjemy. I ludzie zaciągają długi, żeby temu dziecku czy komuś tam pokazać, że no dobra, bo my nie chcemy, żeby on wypadł z gry. I tak to się kręci, tak? Uzależnienie od opinii społecznej, uzależnienie od tego pieniądza, od tych wartości, które w ogóle nie mają sensu na tą chwilę. I teraz słuchajcie, takie bardzo ważne zdanie wam wypowiem i zapamiętajcie je. Najpierw bądź wolny w głowie, potem bądź wolny w portfelu. Po prostu. Tak? Także uwolnić się od niewolnictwa pieniędzy, od tych kajdan, to przestać żyć w lęku
w porównaniach i w pogoni. Pamiętajcie, pieniądze mają być środkiem do życia, a nie powodem, dla którego życie przecieka ci przez palce, tak? Bo ty biegniesz za tym pieniądzem i cały czas bierzesz udział w tym wyścigu szczurów, zamiast zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, co tak naprawdę w życiu ma wartość. Czy ten bieg, czy ten wyścig szczurów, w którym ja biorę udział, czy on ma sens? Uczcie swoje dzieci pokory, słuchajcie. Uczcie, rozmawiajcie z nimi o tych największych wartościach. Ja będę to zawsze powtarzać i w każdym podcaście, bo my żyjemy w tak zepsutych czasach dzisiaj. Tak jak mówię, ludzie nie wierzą już w nic, ale wierzą w pieniądze, bo to daje władzę. Trzeba przypominać społeczeństwu, co się w życiu liczy, co ma sens, ale przede wszystkim, żeby zachować umiar w pewnych sytuacjach. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu każdy z Was na chwilę zatrzyma się i zada sobie to pytanie, czy utożsamia się z tym, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, czy spotyka się z tym na co dzień, a jeśli tak, to czy warto faktycznie wprowadzić w życie to, o czym ja tutaj dzisiaj z Wami rozmawiam. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie szybciutko jeszcze do kolejnego takiego niewolnictwa. Będzie to niewolnictwo uzależnień i bodźców, czyli ciągłe przewijanie telefonu i mediów społecznościowych, uzależnienie od pochwał, lajków i ciągłej uwagi lub ucieczka w jedzenie, alkohol, narkotyki, zakupy czy seriale zamiast stawiania czoła emocjom. Niewolnictwo uzależnień i bodźców. Czy uciekasz w telefon, seriale, zakupy lub alkohol, by choć na chwilę nie czuć pustki w środku, by poczuć się lepiej? Czy nie uważacie, że to jest bardzo mocny temat? Uzależnienia i ciągłe bodźce to niewidzialne więzienie XXI wieku. Dają, słuchajcie, chwilową ulgę, ale odbierają wolność i skupienie. Prawda? Kto z nas nie przewija ciągle telefonu w dzisiejszych czasach? Jedni są uzależnieni od wiadomości. Już pomijam w ogóle tematy polityczne, bo w tym podcaście nie będę poruszała absolutnie polityki, ale wszyscy wiemy, jak polityka wpływa na polskie rodziny i przewijanie tych wiadomości w internecie, tak, na bieżąco, żeby były tematy, media społecznościowe, Instagram, Facebook, po prostu wszyscy wiedzą o wszystkich, wszystko. W to wchodzą jeszcze inne jakieś portale, pudelki plotkarskie, tego typu rzecz. Jedno wielkie śmietnisko wiadomości, którym zaśmiecamy sobie codziennie głowę. Oczywiście są tacy, którzy tego nie robią i czytają książki, no i wielkie szapoba tutaj dla tych wszystkich, którzy tego nie robią, ale nie oszukujmy się, większość społeczeństwa jest w tym uzależnieniu. Słuchajcie, temat lajków i poszukiwania ciągłej uwagi w mediach społecznościowych to jest temat rzeka. Ja nie do końca mogę całkowicie wejść w ten temat dzisiaj z Wami, bo musiałabym zrobić 2-godzinny chyba podcast. Ale przecież my wszyscy wiemy, jak jest. Spójrzcie na młodych ludzi, na małe dzieci, które jakby wzorują się na tym, co widzą w internecie i cały czas łakną tych lajków, tej ciągłej uwagi. Chcą być famous, jak to się mówi, tak? Każdy chce być dzisiaj, słuchajcie, celebrytą. I powiem Wam taką krótką anegdotkę. Jak kiedyś pod postem Natalii Siwiec zwróciłam Panu uwagę, ale zupełnie kulturalnie, ja po prostu tak to skomentowałam, bo ja absolutnie nie jestem żadnym hejterem. Tam była taka sytuacja, że to był Polak,
a po prostu jakieś takie dłuższe zdanie wypisał w języku angielskim. I to ja ogólnie odbieram to za takie dosyć zabawne, tak, że no, jesteśmy Polakami i ktoś tam w ogóle wypisał, nie wiem, no, esej po angielsku pod postem. I ja napisałam po prostu jedno krótkie zdanie, a to po polsku już nie można. I to tylko było to. I słuchajcie, rzuciła się na mnie taka fala hejtu po tym tekście. Facet w ogóle zaczął mi tam troszeczkę ubliżać. Ale w jaki sposób on w ogóle zaczął do mnie pisać? Ja bardzo cenię sobie prywatność. Ja mam konto na Instagramie, które jest kontem firmowym i to konto jest głównie tworzone dla reklamy mojej firmy, tak, czy żeby was informować o pewnych tak, rzeczach, zmiankach i tak dalej, ale mam również konto prywatne i powiem wam szczerze, że ono w zasadzie pęka w szwach, bo tam nic nie ma. No, tam mam taką małą grupę znajomych, może tam jest ze 30 osób. Ja cały czas otrzymuję zaproszenia od niektórych osób. Na tą chwilę chyba tam jest 200 nieprzyjętych zaproszeń. Ale jakby ja cenię naprawdę bardzo tą prywatność i to, co mam prywatne, no to zazwyczaj gdzieś tam jakieś zdjęcia były z mężem czy coś, no tam było i ta grupa małych osób mogła to zobaczyć, tak? W tej chwili to już nawet chyba nic tam nie wrzucam takiego. No i słuchajcie, ten mężczyzna, ja jakby skomentowałam tą sytuację, że a to po polsku już się nie da, ale powtarzam, tu naprawdę nie było żadnego hejterstwa z mojej strony, a on się tak zdenerwował, on się tak poirytował, gdzieś tam wszedł na to moje konto, nie mógł pewnie zobaczyć, kim jestem, co robię, więc zresztą to nie ma żadnego znaczenia, ale na co on zwrócił uwagę, że ja mam 34 osoby obserwujące. I on, słuchajcie, napisał mi pod tym moim komentarzem, że kim ty w ogóle jesteś, 34 osoby obserwujące. I zobaczcie, w jakich nam przyszło żyć czasach. On mnie ocenił po liczbie obserwujących na Instagramie. I potem poszło tam na mnie w ogóle jakieś parę rzeczy innych jeszcze. Ja mu zwróciłam w ogóle grzecznie uwagę. Mówię, przepraszam bardzo, dlaczego ty mi ubliżasz? Czy ty zwróciłeś uwagę na to, że ty mnie oceniłeś po liczbie obserwujących na Instagramie? Ja łapałam się za głowę, ja nie mogłam w to uwierzyć, że dorosły facet, on tam w ogóle był w jakimś krawacie na tym zdjęciu profilowym, nie wiem kto to w ogóle był, tak? W ogóle mało mnie to interesowało jakby, bo ja nie określam ludzi po tym, ile mają lajków, ile mają obserwujących, czy on ma na sobie garnitur Armaniego, czy kupił sobie garnitur w Primarku, mnie to totalnie nie interesuje, ja w ogóle nie oceniam ludzi po wyglądzie, a tym bardziej po mediach społecznościowych. Ale taka właśnie sytuacja i to jest taka anegdotka, która idealnie wpasowuje się w ten temat, o którym teraz mówimy, tak? Czyli te lajki, to uwielbienie społeczne, ale takie social, właśnie media i jak ludzie nas dzisiaj oceniają. Nikt cię nie oceni po tym, co ty robisz, czy ty robisz coś dobrego w życiu. Najpierw zerkną, ilu masz obserwujących i taką miarą cię mierzą, tak? I niestety w takim świecie, słuchajcie, przyszło nam żyć. I to jest chore. No przecież nikt nie powie, że to jest normalne. Tak naprawdę ogólnie należy nie zwracać uwagi teraz nikomu, no bo od razu ci powiedzą, że jesteś hejterem. Jak wyrazisz dosadnie swoje zdanie, no to ci powiedzą, że im ubliżasz. No i tak jak mówię, gdzieś tam jeszcze mogą skontrolować, ilu masz obserwujących, no to już wiedzą przecież wszystko o tobie. No bo liczba obserwujących w tej chwili jest wskaźnikiem tego, jaki ty masz charakter. No i weźcie mi powiedzcie teraz, że to nie jest uzależnienie od pochwał i lajków i ciągłej uwagi, jeżeli taka osoba patrzy na drugą osobę przez pryzmat właśnie tych rzeczy. Przecież to jest tylko idealny dowód na to, że właśnie ta osoba tak głęboko jest uzależniona od tych bodźców zewnętrznych, od tych lajków, od ciągłej uwagi na social media i dzięki temu podnosi swoje ego troszeczkę, tak, czuje się lepiej. Niestety smutne jest to, że wszyscy jesteśmy na tę sytuację narażeni, ponieważ
dzisiejszych czasach uznaje się tego typu sytuacje za normalne, za kompletnie naturalne, za normalne i że tak po prostu jest. I z tym trzeba się godzić, tak? I za tym podążać również. Więc no ja akurat jestem z tych osób, które absolutnie się z tym nie godzą. W ogóle ten podcast też jakby powstał właśnie dlatego, że ciężko było mi się w którymś momencie odnaleźć w tym społeczeństwie, tak? Że ja się bardzo często łapię za głowę, jak widzę pewne sytuacje, słyszę pewne rzeczy, i dlatego też postanowiłam, żeby o takich tematach właśnie głośno rozmawiać, bo o tym trzeba mówić głośno. Trzeba otwierać po prostu oczy, uszy i umysły ludzi na tego typu sytuacje, żeby nie wmawiać w społeczeństwu, że to jest normalne, bo to nie jest normalne. To, o czym ja teraz mówię, to są choroby dzisiejszego społeczeństwa, tak? Także słuchajcie, jak wyjść z takiego niewolnictwa uzależnień od bodźców? Bo tam są jeszcze oczywiście uzależnienia inne, takie jak alkohol czy zakupoholictwo, prawda? Tutaj kobiety często mają coś takiego, kupują sobie torebki cały czas, żeby poprawić sobie humor na przykład, nie? No alkohol to już wiadomo, jak jest z alkoholem, to nie wiem, czy tutaj nie warto nawet na tą chwilę już wchodzić w ten temat, dlatego że, no, że wszyscy wiemy, jak to jest, tak? Dlaczego się w ten alkohol ucieka, jak wygląda alkoholizm. To jest temat, słuchajcie, który jest znany, tak? Bo o tym akurat się mówi. Kiedyś w starych czasach się to ukrywało, nikt się nie przyznawał do tego, że jest alkoholikiem. To jest akurat dobra zmiana w dzisiejszych czasach, że dzisiaj można głośno powiedzieć, jestem alkoholikiem, ale leczę się i to jest okej i ktoś cię zrozumie, tak? No bo kiedyś ludzie się nie przyznawali. Do tej pory się nie przyznają. Ja wiem, że są przypadki, ale jakby ten alkoholizm stał się czymś, co się leczy i czego się już tak nie ukrywa jak kiedyś, tak? Więc tutaj to uważam, społeczeństwo jest troszeczkę już wyedukowane w tym temacie, ale jeśli chodzi o te pozostałe rzeczy, które ja dzisiaj wymieniłam, to zdecydowanie tu jeszcze trzeba dużo pracy. Także słuchajcie, jak wyjść z niewolnictwa tego uzależnień i bodźców? Ja uważam, że najlepiej jest przede wszystkim uznać, że jesteś w sidłach. Musisz się przyznać przed sobą, że jest problem, tak? Są sytuacje, słuchajcie, właśnie najczęstsze spotykane w domach z dziećmi uzależnionymi od telefonów, od gier komputerowych, które tak głęboko w tym tkwią, że nie zauważają problemu i tutaj mają rodzice ogromny challenge, dlatego, że to oni muszą mówić głośno, posłuchaj, skup się, masz problem, tak? I tutaj dopóki ta osoba sama się nie zorientuje, nie zrozumie, że ma problem, no to raczej tutaj będzie ciężka współpraca, tak? Ale to jest podstawa. Trzeba po prostu uznać, że jest się w tych sidłach. I dopóki sobie sam nie przyznasz przed sobą, że tak, jestem uzależniony, tak? Od tych bodźców, czy od alkoholu, czy narkotyków, to tutaj się nic nie zmieni, tak? Tutaj ta osoba, która fizycznie jest w tej sytuacji, ona musi chcieć sobie pomóc. Czyli jakby świadomość to jest pierwszy krok do wolności. Tutaj wskazane jak najbardziej odciąć nadmiar tych bodźców, tak? Czyli taki cyfrowy detoks, słuchajcie. To możecie stosować, próbować po rozmowie z dziećmi właśnie wytłumaczyć im czy wziąć sobie do serca to, co mówię, jeżeli uważacie, że to ma sens. I właśnie te cyfrowe detoksy to są bardzo dobre rzeczy i one pokazują wtedy, jak bardzo my czy nasze dzieci są w tym temacie głęboko zakorzenieni, czy jest ten problem, tak? No i słuchajcie, no taka prosta recepta, wyłącz Wi-Fi, tak? Wyłączasz ten Wi-Fi po polsku, tak, Wi-Fi po angielsku, wyłączasz to i widzisz, co się dzieje w domu. Wszyscy nagle są nerwowi, ten chciał grać, ta chciała oglądać, nie wiem, telewizję w komputerze, ten chce zobaczyć jeszcze co na Instagramie, inny jaki serial i co tam na Facebooku sąsiad wystawił, czy ma kota, psa, czy kupił sobie samochód, tak? No to jest prosty moment, po prostu naciśnij guzik, wyłącz internet i obserwuj. Zmieniać nawyki, słuchajcie, trzeba. Należy zmieniać nawyki. Nie wystarczy przestać, jakby to uzależnienie trzeba czymś zastąpić. Zastąpić należy nawyk kolejnym nawykiem, czyli zły nawyk dobrym. Odstawiam telefon, idę na siłownię. Nie? Musisz sobie znaleźć coś, musisz znaleźć sobie hobby,
nie idzie ci z hobby, nie chcesz siłowni, idź na terapię. Musi być coś zastąpione czymś, inaczej to nie przejdzie, tak? Czy to jest alkohol, telefon, czy fast food, obojętnie, które z tych, po prostu trzeba to zamienić na coś, co daje ci energię, a nie ją odbiera. Trzeba, słuchajcie, tworzyć przestrzeń ciszy i samodyscypliny. To jest ogromna samodyscyplina, żeby z czegoś wyjść. To są po prostu nałogi, nazwijmy to po imieniu, tak? Więc wiecie, jak jest z nałogami. Jak się zrywa z jakimś nałogiem, na pewno widzieliście nieraz nałogowców. Nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Więc tutaj wchodzą, ja zawsze polecam terapię. Wydaje mi się, że tu terapeuci robią naprawdę świetną robotę. Jeżeli rodzice na przykład nie dają sobie rady z dziećmi, no to warto tutaj rozpocząć jakieś terapie, tak? Czy żony z mężami, gdzie jest alkohol, czy na odwrót, bo i przecież kobiety piją, tak? Różne są tego typu sytuacje. Więc słuchajcie, ja uważam, że terapeuci robią robotę i tu trzeba sobie znaleźć terapeutę, znaleźć sobie hobby, po prostu zajmować się czymś w międzyczasie, żeby ten umysł nakręcać pozytywnie i widzieć później też te zmiany. Także słuchajcie, pamiętajcie, że ta cisza, moment, kiedy ty odzyskujesz kontrolę nad sobą, to jest ta cisza, w którą ty się wprowadzasz, twój organizm, to jest takie antidotum na hałas tych wszystkich bodźców. Także uwolnić się od uzależnień i bodźców, to tak naprawdę oznacza odzyskać siebie, swoją uwagę, czas, energię i wolność wyboru po prostu. To powrót do prawdziwego życia. I oczywiście wiemy, że nie każdy w życiu ma dobry start, ale nie ma co tkwić, słuchajcie, w przeszłości, w problemach, właśnie w tych kajdanach, w tych niewidzialnych takich smyczach, które prowadzą nas po prostu w bardzo złą stronę. Życie rzadko kiedy układa się idealnie od samego początku. Często napotykamy na swojej drodze przeszkody, trudności, a nawet porażki, które tak naprawdę mogą wydawać się ogromnym ciężarem. Może to być na przykład trudne dzieciństwo, niewielkie możliwości, brak wsparcia albo po prostu sytuacje, na które nie mieliśmy wpływu. Ale jedno jest pewne. Stanowisko pracy, ilość pieniędzy w portfelu, przeszłość czy przyszłość, czy lajki nie definiuje tego, kim jesteśmy teraz, ani kim możemy się stać w przyszłości. Życie na smyczy czy niewolnictwo życia to nie kajdany na rękach, ale kajdany w głowie, przekonanie, że tak musi być, a prawda jest taka, że to my decydujemy, jak chcemy żyć. To my wybieramy, na co poświęcamy czas, komu oddajemy energię i jakie nadajemy znaczenie codziennym chwilom. Jeśli czasami czujesz się niewolnikiem życia, jestem tu dziś po to, by przypomnieć ci, że jesteś twórcą swojego życia, a nie jego niewolnikiem. Jeśli masz już dość budzenia się każdego dnia z poczuciem, że twoje życie to powtarzająca się klatka filmu, pracy, która wysysa z ciebie wszystko, gonienia za pieniędzmi kosztem zdrowia, kosztem rodziny, kosztem samego siebie, to pamiętaj, niewolą nie są łańcuchy, tylko twoje własne decyzje. A to oznacza, że w każdej chwili możesz je zerwać i zacząć żyć naprawdę. Już wiesz, co robić, by odzyskać wolność i poczucie sprawczości. Jeśli chcesz nauczyć się żyć bardziej świadomie, to ten odcinek był właśnie dla ciebie. To ty decydujesz, dokąd zmierzasz. To ty wybierasz, na co poświęcasz swoją energię. Masz prawo zatrzymać się, zmienić kierunek, zacząć od nowa. Życie nie jest ciężarem. Życie jest przestrzenią, którą tworzysz. Mam nadzieję, że podobał wam się ten epizod i pamiętajcie, że każdy odcinek
mojego podcastu otwiera zupełnie inny temat, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik: autentyczność, motywację i dobre rozwiązania, które mogą stać się dla Ciebie inspiracją do zmiany. Nie znajdziesz tu pustych słów ani banałów, tylko szczere rozmowy i perspektywy, które pokażą Ci nowe spojrzenie na życie. Jeśli ten odcinek poruszył Cię choć w najmniejszym stopniu, to pozostaw opinię. Twoja opinia naprawdę ma znaczenie. To dzięki niej wiem, że ten podcast niesie wartość. Dziękuję każdemu, kto znalazł czas na wysłuchanie mojego podcastu i mam nadzieję, że podobał się Wam. Zapraszam na kolejny epizod w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie. To były nieplastikowe rozmowy z Anitą Niedźwiecką.